Co malutki? Prawda, że jak na pierwszy dzień to wystarczy? Pan Kuba walczy tutaj na dole ze stawem. Tu mu się trochę zejdzie, bo to jest jednak ten największy staw. Jakieś 800 m². Także sporo tej ziemi do wyrzucenia, no i też do ustawienia, ułożenia, usypania odpowiednich grobli. Trochę wody tam jest, ta woda, co się zebrała w tym jednym dołku, już się rozlała po całości. Powoli nachodzi, no i dobrze, bo dzięki temu ta praca koparki jest łatwiejsza i nie trzeba się bawić w odpompowywanie wody. Nie ma jeszcze 8 rano, a już jest 22 stopnie, także coś czuję, że dzisiaj za dużo to nie popracuję. Zajmę się tą częścią domu, dorobię tą stawkę. Nie wiem, czy ją zainstaluję, bo tu będzie za moment pełne słońce, ale przynajmniej ją dopnę, tą belkę, żebym mógł z kolei przykryć już to drewno. No to mierzę i docinam. Na szczęście z tej jednej belki, z której odciąłem już ten kawałek, będę mógł również odciąć ten drugi kawałek, także nic się nie zmarnuje. Coś zostanie mi z tej belki, coś w formie deski. No pięknie. Wysokie te burty będą.
Dzień dobry. Serdecznie dziękuję za komentarz, dzięki któremu dowiedziałam się, że to zwijanie się liści to nie jest z powodu gorąca, tylko to może być objaw, to najprawdopodobniej jest objaw braku wapnia w roślinie. Sadząc te sadzonki, podrzucałam skorupki jajek pod korzenie, ale być może akurat ta sadzonka dostała mniej, bo inne rośliny nie wykazują takiego niedoboru, nie mają takich objawów. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za komentarz, za podpowiedź i podsypię więcej skorupek. Dzień dobry, kocie. No dobry kot. Jak ty wyglądasz? Śpiochy w oczach. I ty się do filmu pchasz. Idź ty. Śliczny czyścioszek. Kalarepka rośnie. Tutaj rozrasta się żywokust i łopian olbrzymi. Jednak muszę tutaj przykryć jak najszybciej to drewno, bo przyszła burza. No, trochę ta ulewna burza nie do końca nam była potrzebna. No jednak sporo napadało. Strumień tu wylewa na łąkę. Próbuje się już przedostać do stawu, a staw jeszcze nieskończony. Najgorzej, że teraz ta praca będzie niestety dużo trudniejsza. No ale trudno. Pomyślę, że godzinę temu ten potok był całkowicie suchy. Całkowicie suchy. No niestety, wczorajsza burza konkretnie polała i nie pozwoliła mi dokończyć tej pracy. Także zrobię to dzisiaj. Dzień dobry. Dobry. Co tak jakoś? Gorąco. Jak gorąco? Ty masz w cieniu, po deszczu. Rano. Bardzo gorąco. Duszno.
Powoli zaczyna to przypominać staw, ale jeszcze trochę równania jest. Pokażę Wam moje pomidory. W końcu wiem, jakie mam odmiany, bo już mogę rozpoznać je po owocach. Te są fajne, takie całkiem spore. I to będzie duży pomidor. To będzie ten, Marmande. I ten następny to też będzie ta odmiana. Z kolei ten, który zaczyna wyglądać jak gruszka, to będzie Red Pearl. Zobaczcie, jak fajnie ten krzaczek wygląda. Na prawo, na lewo listek, a przodem grona pomidorków. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze ma tutaj potencjał. Piękny. Ten pomidor podoba mi się wyjątkowo. Następny to jest pomidor, jak się okazało, karłowy, także niepotrzebnie go tu sadziłam przy paliku. I to jest ten Rio Grande. Ładne ma owoce. Pewnie dość wcześnie dojrzeją, bo już są takie trochę żółtawe. Ale są bardzo niskie. Boję się, że ślimaki pierwsze przy nich będą. Następny z kolei ma takie malutkie pomidorki. Niezbyt wiele. Tam gdzieś z tyłu. I to jest chyba odmiana Gold Krone. Z takimi żółtymi koktajlowymi pomidorkami. Tak, i te 4 odmiany mam tutaj właśnie w gruncie. To pewnie będzie też ta Gold Krone. Chyba że się wydłuży i okaże się, że to Red Pearl. Nie, ale to jest Red Pearl. Tu już widać dokładnie, że to jest kształt gruszkowaty. Też ładny, wysoki krzak. No i ten gąszcz. Tutaj może przejdę z drugiej strony. Z dołu lepiej widać. Tutaj niektóre krzewy są prowadzone na 2-3 pędy. Ten to pewnie właśnie żółty. Ten to, jak domyślam się, jest ten duży. Jak on się nazywał? Marmande. Rio Grande. Fajnie się nazywają. O. Ten tak dużo pomidorów na jednym gronie. To pewnie ten żółty Gold Krone. I tutaj ten też. Marmande. I tam. Tu Gold Krone. Myślałam, że tego Red Pearl mam więcej. Okazuje się, że nie. Co tu jeszcze? Tu są też te małe pomidory. Chociaż przez to, że nie miałam pojęcia, że to jest krzaczek, że to jest pomidor krzaczasty i go prowadziłam na jeden pęd, to przez to te owoce są całkiem spore. Nie takie małe, jak na zdjęciu. No a tu pomidor, który taki będzie miał duże owoce. Pomidor, który stracił niestety tubek. I potem kolejny. Jakoś tutaj widocznie aż się uszkodziło. Ale będą piękne grona. Będą piękne pomidory za to. W tym roku nie dosiewałam tych nasturcji. Wręcz przeciwnie, troszkę je piliłam. Mam tu też jakiś rumianek w koprze. No i te kopry pięknie kwitną. Rozsiewają się pomidorki koktajlowe. Ogórki posiałam odmianę Partner. Odporną na choroby. Ale widzę, że na liściach mają takie plamki. Więc jakaś choroba jednak je dotknęła. Już trochę jedliśmy ogóreczków. Że musimy tu już na bieżąco zbierać, bo już są ładne ogórki.
No dobra, to i te narożniki mam już podparte, tak jak chciałem. W tym miejscu to trzeba po prostu już rozebrać. W tym miejscu i na tych dwóch belkach. To też tylko tu stoi. I w tym miejscu też mam podparte. Także można tak samo te narożniki z tej strony już robić. Miałem tu posprzątać, zanim nagram końcówkę, ale powiem wam, że z tym słońcem to nie. Z tym słońcem to inaczej, ale z tym to nie. Ja mam nawet plan B. Jaki plan? Plan B. Gdyby się okazało jednak, że jakość albo ilość wody nie jest wystarczająca, to się to wybetonuje i będzie skatepark. Takie piękne rampy zjazdowe. Wow, ale będzie atrakcja. Ostatnie machnięcie. Tak, wygładzanie. Jeszcze trochę powiększamy. Poprostujemy. Bo punkty były takie ostre, my dobrej łyżki wtedy. Aha. Dzień dobry. No to tak teraz wygląda nasza dolna łąka. Piękny widok. Teren jest przepięknie ukształtowany, fajnie wyrównany, porobione burty, skarpa. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę profesjonalna praca. I mogę pana Kubę polecić. Gdyby ktoś chciał się skontaktować, to powiem, że pan Kuba działa na terenie głównie Podkarpacie i Małopolska. Jeśli komuś zależy na kontakcie, chciałby się z nim skontaktować, to proszę napiszcie do mnie. W opisie do filmu podam, w jaki sposób zrobić to najlepiej. Dużo było tej ziemi, także dzięki temu też udało nam się podnieść trochę poziom tutaj terenu. Oj, trochę złagodzić tamten zjazd, tamtą skarpę, tamto wejście na górną łąkę, trochę podsypać tutaj pod tą naszą skarpę. To co, teraz tylko już czekamy na deszcze, bo od czasu wykopania tego deszczu nie było. Wody powoli przybywa, ale deszcze powinny zrobić swoje. Spodziewam się, że taki poziom wody będzie w okolicach 2 metrów, ale możliwe, że uda nam się zebrać jej trochę więcej.
bo to są jednak gliniane tereny, które tak bardzo wody nie przepuszczają. Sam jestem ciekaw, jak długo potrwa, zanim ten zbiornik się napełni. Ale naprawdę, sporo tu jeszcze pracy. To wszystko musimy zazielenić. Muszę pożyczyć od sąsiada brony i pojeździć tutaj trochę. Tak, żeby też te wszystkie grudy porozbijać. Ale powoli, wszystko w swoim czasie. Będzie pięknie. Wał usypany wokół stawu jest na tyle szeroki, że będę mógł wjeżdżać tutaj traktorkiem i wykaszać górę. Myślę, że to nam dość szybko zacznie przerastać trawą, jak i trzcinami, bo zostało sporo tych kłączy trzcin. To są kłącza trzciny w ziemi, więc myślę, że one szybko zaczną rosnąć. Także ja już to widzę. Trzcinowisko, kaczki, ryby, ptaszki. Będzie pięknie. Ułożyłem dwie wersje podmurówki. Tak z grubsza wstępnie, żeby bardziej zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Czyli mamy taką wersję, w której na beton kładę papę. Papę taką syntetyczną, tam plastikową, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Potem idzie warstwa kamieni, znowu papa, na to idzie rolka z cegły i pod samą podwaliną idzie papa na tekturze, podwójna warstwa tej papy. I tu jest druga wersja tylko z kamienia, czyli byłaby papa syntetyczna, kamień i na górze tak samo jak przy cegle zabezpieczenie podwaliny i papa na tekturze. No i wywiązała się długa dyskusja, które rozwiązanie jest lepsze. Na pewno prostszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie z kamieniem, dlatego że kładę tylko jedną warstwę i poszłoby to szybciej. Ta opcja jest opcją bardziej skomplikowaną i bardziej czasochłonną też. Więc w pewnym momencie już zaczęliśmy się skłaniać do tej wersji tylko z kamieniem, bo wizualnie jakby obie są dla nas ok. Ja preferuję wizualnie tą z cegłą. Marta chyba też się do tego skłaniała, ale sporo głosów naszych znajomych było jednak za tym, żeby to był tylko sam kamień. Finalnie przeważył głos pana Piotra Chorodyskiego. Pan Piotr Chorodyski to osoba, która zajmuje się renowacją starych domów, w sensie robi ekspertyzy i doradza, jak prawidłowo, zgodnie ze sztuką taki dom wyremontować. I on powiedział, że jednak akurat samolot musi lecieć. Że zaleca jednak wykonanie tej wersji z cegłą, że cegła w trochę inny sposób przyjmuje, ale też odprowadza wodę. Robi to lepiej, szybciej, jak zrozumiałem, i w związku z tym taka wersja będzie zdrowsza dla domu i zdrowsza dla podwaliny. Także trudno, będzie trochę więcej zabawy, ale robimy tą wersję z cegły. Zresztą przy tej wersji z kamienia trochę się zacząłem zastanawiać, czy tego kamienia na pewno mi wystarczy. Hej kocie, czego to szukasz? Zacisznego miejsca? Czemu tak to zglądasz, co kocie? Idź się połóż, śpi. Kto widział, żeby kot nie spał? Jeszcze jedna praca, którą muszę wykonać, to umyć te kamienie, które wyciągałem z fundamentu. A mamy kłopot z wodą w studni, bo ona nam się już powoli kończy, a lato w zasadzie
jeszcze przed nami, więc jest obawa, że nam tej wody zabraknie. No to nie mogę jej użyć do karszera, znaczy do naszej myjki ciśnieniowej i do mycia. Tylko kupiłem zbiornik, kupiłem Mausera. Będę go napełniał wodą ze studni, bo mamy taką drugą studnię, tak w którymś odcinku było już o tym. Mamy taką drugą studnię na łące. Tam są 2 kręgi, ale w sam raz, żeby napełnić takiego Mausera. Będę podjeżdżał nim na przyczepce, stawiał gdzieś tu koło betoniarki i pod ciśnieniem ta woda powinna pod własnym ciśnieniem ta woda powinna mi do tej myjki wystarczyć. Tam ta woda nie jest najczystsza, ale przynajmniej nie ma jakichś cząsteczek, które mogłyby zapchać dyszę w myjce. A przy okazji, jak już byłem po tego Mausera, to okazało się, że punkt sprzedaży jest równocześnie tartakiem. Więc kupiłem kilka desek, które mi się przydadzą do szalonku. Bo te deski, które do tej pory wykorzystywałem, to są takie króciutkie. No i te szalonki nie były też wysokie. Natomiast, co ja z tym natomiast? A teraz tu do tego szalonku, który muszę zrobić od wewnątrz, tak jak na przykład z tej strony, no to on musi być aż od fundamentu do podwaliny. To z tych deseczek bym się chyba zapłakał, jak miałbym je z nich składać, coś takiego. Także kupiłem deski. Ten fragment koło tych 2 pięknych, starych wierzb jest niekoszony, bo tutaj rosną dzikie róże, rosną różne rośliny zielne. Między innymi rosną 3 piękne kwiaty, które nie lubią koszenia, czyli krwawnica, chyba pospolita, to jeść, chyba też pospolita, i wiązówka błotna. Piękne, wysokie kwiaty. A, i jeszcze ostrożeń łąkowy. Ten osad taki wysoki bardzo. No jest też nawłoć niestety. W takich miejscach, gdzie się nie kosi, pojawia się nawłoć i dominuje wszystkie inne rośliny. Dlatego ja tą nawłoć będę po prostu ręcznie usuwać. Pilnować, żeby się nie rozsiała, zrywać do wazonów. Tu jeszcze jest taki niecierpek. Też bardzo się rozsiewa. Też trzeba pilnować, żeby nie zawładnął całą tą przestrzenią. A tu mam piękną kępę dziurawca. I tu fioletowa, wysoka, przekwitająca już wierzbówka kiprzyca. Pięknie zaprojektowane. Cały czas coś kwitnie. Na początku kwitły tutaj czarne bzy, potem róże, jeżyny, a teraz wierzbówka kiprzyca i dziurawiec i niecierpki w jeżynach. A, tu jeszcze kwitnie sitowie. Czyje to ślady? No mi zadepczesz. Aby tak ładnie kopytka są odciśnięte. Przechadzam się z malutkim po lesie i zobaczyłam roślinkę, której nie znam. Dlatego zrobię jej zdjęcie i zaraz sprawdzę w aplikacji Plant.net, co to może być za roślina. Według aplikacji Plant.net to czartawa pospolita. Pogoogluję jeszcze trochę o niej, doczytam, żeby się upewnić, czy faktycznie. Tak wygląda po kilku dniach nasz mały staw do podlewania wody, podlewania ogródka. Ta woda już się powoli klaruje. Była zdecydowanie bardziej żółta po wykopie i jej poziom powoli rośnie. Jest w tej chwili już tak z metr wody w tym wykopie. No to co dobrze wróży dla naszego dużego stawu. Tam z uwagi na to, że on jest tak duży,
to tej wody przybywa bardzo powoli. Natomiast tu w takiej małej skali zadziało się to szybciej i to cieszy. Z wody korzystamy. To był była bardzo fajna, bardzo dobra decyzja. Tutaj Darek wbił kijek, żeby zaznaczyć, dokąd w tym momencie doszła woda. Zobaczymy, czy po ulewnych deszczach poziom wody się podniesie i o ile się podniesie. Ale dobra jest woda, zobacz. No dobra, skoro psy piją, malutki też już był pić tą wodę. Gulliver, tam masz trochę ślisko teraz, wiesz o tym? O, sprytnie idzie tak Po po trawersie. Tak rozpędzić, za trzecim kółkiem wyjść na koronę. Co, będziesz się kąpał? Nie kombinuj jeszcze, za mało wody. Błocisz się tylko. Porozwalałem. Tak. Ale to tak jest, że to też nie było za pierwszym razem, tylko to pewnie Aha. 3 razy już mam przejechane. No to po 3 razach to wygląda, myślę, że bardzo dobrze, że tak można posiać łąkę. No bo co innego taka glina przejechana pojazdem gąsienicowym, ciężką koparką. Co innego 3 razy zabronowana. Wokół tego stawu pojeździłem już trochę traktorkiem, ciągnąc brony i to już sporo poprawiło. Porozwalało dużo tych grud gliny. Jeszcze kilka razy będzie pewnie trzeba pojeździć, ale jest zdecydowanie lepiej. Mam takie narzędzie Chciałem pożyczyć takie brony, które mógłbym podnosić, wtedy byłoby dużo łatwiej, bo bym również w takich miejscach, gdzie podjechać i to też rozgarniać. Ale niestety okazało się, że sąsiedzi mają trochę inny sposób mocowania do traktora. Jednak te mniejsze traktory sadownicze, takie jak nasz, mają trochę inny ten sposób mocowania. Także pożyczyłem stare brony, które kiedyś ciągnął koń i ciągnę je za traktorkiem. Minus jest taki, że po prostu nie mogę z nimi cofnąć. Muszę jeździć w kółko. No okej, tutaj to nie jest duży problem, tu się da jeździć w kółko. Jeździłem też po koronie tego stawu. Tu mam tą studnię, z której mogę nabierać wodę do Mausera. Ta woda jest tutaj już na głębokości 20 cm poniżej gruntu. Także podjadę sobie z przyczepą i z Mauserem tu na łąkę, dociągnę pompę. Główny problem to nie dociągnąć pompę, tylko dociągnąć prąd. Dociągnę prąd i go będę napełniał. O, kto tam idzie?
O, kto tam idzie? O, malutki idzie. Ty, malutki. Chciałam cię zapytać o tę studnię u przodków. To jest studnia nie przodków, tylko gadów. Studnia gadów, no bo ona była po to zrobiona, żeby można było napoić zwierzęta, które tu się pasły. A teraz już paść się nie będą mogły, bo ktoś tam dziurę wykopał w ziemi. No dobra, to pociągnąłem prąd od domu aż tutaj, do tej studni. Wrzuciłem pompę i pompuję. Jeden problem, jaki widzę, to chyba piłem z nieszczelnym zaworem. Chyba będę musiał założyć tutaj po prostu końcówkę z jeszcze jednym kranikiem. Wtedy to już powinno trzymać. O, widzicie, trochę potrzymało i znowu puszczę. Założyłem taką drugą końcówkę. Całe szczęście, że przerobiłem ten system wody pod prysznicem. Mam po prostu bardzo dużo takich końcówek różnych, złączek ogrodniczych. Także nie było to problemem. Ok, to tu już mamy jakieś 200 litrów. Jak to wygląda w studni? No już mamy tylko jeden krąg wody. Ale swoją drogą też widać, nie wiem na ile to zobaczycie na tym połączeniu kręgów. O, może teraz. Że ta woda tędy już nachodzi. Także nie jest to kłopot. Dobra, pompujemy tak do połowy zbiornika, bo też nie wiem na ile mi się stąd uda wyjechać. Tu jest jednak ta grząska część. Wjechałem bez problemu. Zobaczymy, jak będzie z wyjazdem. Mausera przypiąłem taśmą. Niby to ciężkie, nie powinno z przyczepki spaść, ale jak ta woda się w środku rozbuja, to może się zsunąć. A jak widać, może spaść deszcz, więc te wszystkie łączenia przedłużaczy przykryłem takimi butelkami. Napełnia się całkiem szybko. 15 minut i mamy już ponad 300 litrów. Woda się już kończy. A nie, jeszcze trochę jest. No dobrze, to teraz zabezpieczę tą wstawkę od spodu, no i też pomaluję z boku w sumie. Mam olej lniany. To jest taki olej, mieszanka oleju lnianego, terpentyny i smoły sosnowej. Pięknie pachnie, choć niektórym ten zapach może się nie podobać, ale mi się podoba. No to działam. Ja pamiętam przy poprzednim filmie, kiedy zabezpieczałem olejem lnianym, że było sporo takich komentarzy, że mógłbym to szybciej zrobić natryskując. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to błąd. Jest to pomysł niezgodny z zaleceniami producenta i tego, jak to robią w Szwecji. Bo chodzi o to, żeby nakładać cieniutką warstwę tego oleju, tak żeby on się wchłonął w drewno. Ja będę malował 2 razy. Pierwsza warstwa to ten właśnie gotowy już produkt, a do drugiej warstwy, którą będę smarował już sam dół podwaliny, doleję troszeczkę, tak powiedzmy 20% objętości samej smoły drzewnej.
tak żeby jeszcze mocniej zabezpieczyć podwaliny. Mógłbym to smarować tak jak pisaliście od razu, przed włożeniem, ale wtedy bym się po prostu upaćkał tym olejem. On się tak od razu jednak nie wchłonie. Także wszyscy ci, co chcieliby sobie pracę usprawnić i przyspieszyć, myśląc, że można to nałożyć pistoletem, to niestety muszę tutaj powtórzyć słowa pana Piotra Chorodyskiego. Przy remoncie domu nie ma szybko. Ma być dobrze. Robimy ten dom dla siebie i chcemy, żeby on był dobrze zrobiony. Żeby następny remont był za lat 30-50. No. I gotowe. Muszę poprawić to wzmocnienie, bo mi odpycha. Odpycha mi sznurek. Nowy kwiat na łące. Tu przed drogą dojazdową. Zaraz się dowiem, co to za jeden. To centuria pospolita. Wśród koniczyny czerwonej i głowienki pospolitej. Oto jest głowienka pospolita. Okej, to jeszcze muszę tylko umyć kamienie. No to robię drugie malowanie podwaliny. Tym razem do tego oleju lnianego dodałem, znaczy tej mieszanki z olejem lnianym dodałem więcej smoły drzewnej i się będzie trochę wolniej wchłaniało.
Oj, pęk po całości. Chyba za rzadką mam tam zaprawę. Chyba za rzadko.
szpachelkę znaleźć, bo tą kielnią jednak Dzień dobry, mężu. Jak się bawisz? nie wiem. Szpachelki mi nie kupiłaś dobrej. Ojej. No to jak ja tak mogłam? Nie mówiłeś mi. Ci wszystko mówię przecież. No to dobrze. No przesuń się, bo zasłaniasz, nie mogę się przyjrzeć. Paćkasz kamienie i tyle będzie. No to ostrożnie. Co? Szpachelkę byś sobie wziął, to byś nie upaćkał. Czemu je moczysz? Muszą być zmoczone, żeby lepiej tą zaprawę przyjęły. Skaczesz tutaj strasznie. Z kadru mi wyskakujesz. Skoczyłem do marketu i kupiłem sobie inne szpachelki, bo jednak ta kielnia to nie sięga. No i konsystencję też mam lepszą. Najgorzej to tak pochlapać. No dobrze, co malutki. Prawda, że jak na pierwszy dzień to wystarczy. No, w takim tempie to mi się zejdzie znowu ze 2 miesiące. Ale nie no, pierwszy dzień i dlatego tak się uczyłem. Teraz troszeczkę już idzie mi szybciej. Zresztą tutaj akurat ta część fundamentu kamiennego będzie mała. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.